Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, wszemi wobec witają Paweł Jeżowski i Maciek, kapitan Lisowski. Witamy przy niedzieli 25 lutego, czyli dzień po, ale w ramach weekendu, który przypomina o tym, że 2 lata temu Rosja jawnie napadła na Ukrainę, co spowodowało, że pojawiły się chociażby takie kanały jak Kremlinka Show. Zaczął troszeczkę innymi sprawami zajmować się kanał Kapitan Lisowski i zaczynamy mówić o tej codzienności, która nas obecnie otacza. Jeśli się Wam to podoba, to pamiętajcie, że liczymy na Wasze lajki, komentarze, udostępnianie, na wspieranie naszych dzielnych działań na naszych kanałach, w każdy sposób na kanałach opisany. Dziękujemy bardzo tym, którzy już nas wspierają i pomagają, zwłaszcza przez Patronite i Supi. Wszystkie inne formy też jak najbardziej sympatyczne. Bardzo to cenimy, bo nasza niezależność jest dla nas bardzo ważną rzeczą, a co jakiś czas są różne próby wpływania na tą naszą niezależność. Nawet ostatnio zdarzył się taki motyw, że chyba komuś nerwy puściły, bo jak zrobiłem z doktorem Michałem Markiem materiał o próbie przejmowania rolniczych protestów przez rosyjską agenturę, to aż się jeden z najbardziej aktywnych rosyjskich agentów odezwał w tej sprawie strasznie oburzony. Dowiedziałem się, że jestem w ogóle od 2 lat agentem Macierewicza. Tego mi jeszcze nie mówią, ale to szczegół. Tymczasem Paweł przygotował top 10, ułożył to w ciekawej kolejności, a perełką na tym wszystkim jest rzecz, która przyciąga wzrok od chyba 48 prawie godzin, bo jest taka fajna i widowiskowa. Pamiętajmy. Tak, będzie dzisiaj wybuchowo, dużo eksplozji, dużo pożarów. Na podium no, musiała się znaleźć oczywiście najważniejsza huta rosyjska. Duży sukces Ukraińców. Chyba sami się nie spodziewali tego sukcesu. Rosjanie w ciężkim szoku, a my, słuchajcie, zaczynamy sobie od miejsca 10, ponieważ Meduza, czyli niezależny portal, podliczył dane, Meduza i Mediazone, podliczył dane dotyczące zabitych żołnierzy, ale nie te dane jakieś szacunkowe, tylko bardzo takie twarde dane, czyli wziął informacje z Rostatu oraz wziął informacje z opublikowanych już nekrologów. No i tutaj nie można zarzucić na przykład, że to są dane jakieś szacunkowe, to są dane minimalne prawdopodobnie, no bo tu trzeba założyć, że być może nie wszędzie mamy nekrologii, nie wszędzie też mamy dane dotyczące tych nawet śmierci, ponieważ mówiliśmy często, że duża liczba rosyjskich żołnierzy jest zaginionych oraz duża liczba żołnierzy rosyjskich zniknęła z systemu. To taki w 2023 pojawił się taki nowy trend, czyli nie jest zabity, nie jest zaginiony, nie jest ranny, tylko go nigdy nie było. Tak? Więc rodziny są często zaskoczone i w sumie w rozpaczy, bo nie wiadomo, co dalej z tym zrobić, szczególnie jeżeli nie mają jakiejś pomocy prawnej, to mają duży problem, tak? No bo teraz one muszą udowadniać, że on w ogóle został powołany do tego wojska i że gdzieś pojechał, muszą jakieś sprawy. Tutaj rosyjskie wojsko twierdzi, że po prostu taki się nigdy nie zgłosił i takiego nigdy nie było. To ciekawy trend, który, że tak powiem, zwyżkuje, natomiast wracając do tych danych Rostatowych i z nekrologów, no to wynika, że minimum 75 000 do końca 2023 roku, a jeżeli liczymy do końca, do 24 lutego, no może troszeczkę wcześniej, 83 000 zabitych. No i tu oczywiście trzeba by doliczyć rannych, no i tu możemy jak gdyby dyskutować, czy 83 000 zabitych plus ranni to będzie dawało ten szacunek, który na przykład podają Brytyjczycy czy Amerykanie, bo Brytyjczycy i Amerykanie mówią w tym momencie, jeżeli chodzi o brytyjski wywiad, mówi, że zabitych i rannych to jest 350 000,
a w przypadku Amerykanów 315 tysięcy. No i... Tak, ale to jest o tym, że ranni w takim stopniu, że uniemożliwia im to powrót do linii. O to chodzi, a nie, że ogólnie tylko rannych. Ale i Amerykanie, i Brytyjczycy bazują na danych dotyczących tylko tych, które zdobyli odnośnie stricte armii rosyjskiej. Czyli pomijają wszystko to, czym byli Wagnerowcy, pomijają te wszystkie korpusy donieckie, ługańskie, różnego rodzaju milicje i tak dalej. To jest kompletnie poza nawiasem. Z tym łącznie, pamiętajmy, musi być tego więcej. Pamiętasz też, że sami znaleźliście to z Mateuszem, prawie 500 tysięcy nowych przypadków inwalidztwa w Rosji, czyli przynajmniej braku jednej skończeń. No, jeżeli nagle wszystkie fabryki w Rosji nie wystrzeliły, nie wywaliły w powietrze, to nie ma możliwości, żeby w krótkim czasie jednego roku pojawiło się, czy tam 1,5 roku, 800 tysięcy inwalidów, no bo taka ilość wypadków statystycznie jest niemożliwa. Więc musiała się zdarzyć sytuacja nadzwyczajna. Jedyna sytuacja nadzwyczajna to jest specjalna operacja wojskowa i ona mogła wygenerować tylu inwalidów. Więc tu już te rzeczy rozstatowe same nie spinają się wzajemnie ze sobą. Jeżeli tutaj na bazie Россtatu, który teraz nie ma obowiązku, pamiętajmy, podawania danych, bo taki jest interes państwa, tak się zmieniło przecież przepisy, nie wiemy, które są z nich bardziej rzetelne, czy te bardziej in plus, czy in. Ja się skłaniam ku temu, co z Markiem Meissnerem mamy rozpracowane, że tego będzie łącznie pod 520-550 tysięcy zabitych, licząc łącznie armię, Wagnerowców, kadyrowców, korpusy donieckie, ługańskie i tak dalej. To jest ten przedział. Ale poczekaj, samych zabitych liczycie 520 tysięcy? Zabitych i tak ciężko rannych, że nie mogą wrócić do linii. Absolutnie. Lżej rannych trzeba... Co, ja bym szacował mniej. Ja bym szacował jednak cały czas mniej. Ale okej, tak, no bo bym szacował, że te szacunki Россtatu trzeba by pomnożyć razy 2, no bo na tych zaginionych, tudzież pochowanych, bo też bardzo dużo na przykład było po cichu chowanych tych Wagnerowców, tych tak zwanych, no i wiesz, i masz jeden nekrolog, a tam pochowano na przykład 100 chłopa, zbiorowa mogiła, tak. Zbiorowa mogiła i w sumie był jeden nekrolog i nie wiadomo nawet ile tam pochowano, czy 100, czy 120, czy ile. I nawet rodziny tego nie wiedzą, tak? Dostały na przykład informację, że gdzieś tam może jest, nie? Ale czy on jest, to też nie wiadomo, no bo to było, wiesz, takie... Mobilne krematoria też działały, nie zapominajmy. Mamy mobilne krematoria, tak, no a więc no tutaj bym liczył, że tych zabitych będzie właśnie 160 tysięcy, być może nawet pod 200. Ale teraz... No plus ranni ciężko, nie? Ale popatrz na inny szacunek. Jeżeli ogłosili w końcu mobilizację, wrzesień 2022, jeśli ja dobrze pamiętam, tak? Tak. Ogłosili mobilizację i od tamtej pory średnio miesięcznie powoływali między 20 a 30 tysięcy. Przyjmijmy średnią 25 tysięcy. We wrześniu minęło 12 miesięcy. Od września do teraz mamy, liczmy na okrągło, że jest to 12 plus 18 miesięcy, przyjmijmy. 18 miesięcy razy 25 tysięcy przyjęli do siebie ponad 500 000 kolejnych rezerwistów. Tak trzeba wyliczyć. Nie widać tego, to mówimy o samych rezerwistach, dodajmy do tego jeszcze ochotników, a około 30% wszystkiego, co się pojawia, to są ochotnicy i to jest no ale wiesz, teraz tak, ale wszyscy już są prawie kontraktowi, bo już nikt nie chce być zmobilizowany. Ale ja mówię o źródle. Źródle, tak. Tak, a wszyscy na koniec stają się kontraktowymi, więc... Znaczy ja ci powiem, że może być gorzej, bo znaczy... Tu widzisz, w tych kłamstwach Kremla czasami trudno się odnaleźć. Tak, bo Dima na przykład mówił 53 tysiące do chyba 10 lutego od początku stycznia. Czyli że im się tam niby zwiększyło, nie? No to by oznaczało, że mają jakieś niesamowite straty, jeżeli tak by było, tak jak on mówi, nie? No więc właśnie, straty niesamowite, uwzględniając to, ilu przybyło, a co widać realnie na froncie, bo przyznają się do tego, że bezpośrednio w operacji na Ukrainie jakieś 580 tysięcy bierze udział. 615, tak. 580, no dobrze. No dobra, 600, tak. No. Ale to jest ten przedział, 580, 615.
Putin mówił sam 615, tak? Tak mu ktoś tam, wiesz. Tak, ale to było wcześniej na tym przemówieniu, a teraz się okazało, że jakieś 580. Pytanie, jak to jest możliwe, że to kwatermistrzostwo i wojska kolejowe tak chodzą raz tą, raz tamtą, bo one są niby na zapleczu, robią swoje jednak na rzecz tej operacji, różnie to można interpretować, ale to jest ten przedział. No to gdzie jest ta cała reszta? No gdzieś musieli zniknąć i wtedy, jeżeli policzyć punkt wyjściowy 850 tysięcy całej totalnie rosyjskiej armii, floty i sił powietrzno-kosmicznych przed 24 lutego 2022, plus powołanie od 500 samych mobików do, liczmy nawet 700, licząc ochotnikami, liczmy 700 tysięcy, dokładamy do tego, robi się 1,5 miliona. To się dalej zgadza z planami oficjalnymi Rosji do podniesienia liczebności do około 1,5 do 1,6 miliona. Odliczając tych, którzy nie mogli i nie byli potrzebni do operacji tej lądowej, czyli flotę, lotnictwo, siły strategiczne, rakietowe i tak dalej, to zostaje nam z tego około tego, co było przedtem, 850 tysięcy było, w wojskach lądowych było jakieś ze wszystkim 550 chyba tysięcy, to taka proporcja, czyli odliczamy, niech będzie 400 tysięcy, dalej nie, to jest jakieś 1,2 miliona, a walczy 600. I tu już są, popatrz, jakie istotne niekonsekwencje. Część z tego się, owszem, cały czas szkoli, część to jest zaopatrzenie działające na rzecz walczących, ale brakuje kilkuset tysięcy, nie 80, tylko kilkuset tysięcy. No wiesz, są takie teorie, wiesz, przez niektórych naszych doktorów, że oni tam trzymają, tak, i wiesz, tych żołnierzy w tej zimnej rezerwie. Bardziej tutaj wierzę Maćkowi Korowajowi, który mówi o tym, że 20-25% tych powoływanych idzie do tyłu na lepsze, długoterminowe szkolenie. Do tego dodać trzeba ściąganych najemników, bo to są fakty, tak? Czy to z Nepalu, z Indii, ale to pomijaj z Kuby. Wiesz, jednak, bo po stronie ukraińskiej już też walczą. Tak, dobra, no to się robi już tych najemników ponad 20 tysięcy po stronie rosyjskiej. Mniej. Którzy będą. Łącznie z Serbami, ze wszystkim to już jest około 20 tysięcy. Chcą mieć swój własny legion. Zobaczymy. Mniej. Tak samo jak Kolumbijczycy są po stronie ukraińskiej, też jakieś kosmiczne w rosyjskich tych mediach padają jakieś informacje, ile oni mają, tak, tych Kolumbijczyków. Nie. Ja bym w te legiony nie wierzył, oprócz tych legionów faktycznie europejskich, Polaków, Anglików, Amerykanów, no ale to też nie liczby na przykład, co Rosjanie podawali, no bo oni przecież swego czasu podawali, że nie, ja to obrałem. 20-40 tysięcy, nie, tych ochotników, tak. Nie. Ja to obrałem z tych danych koloryzowanych i wyszło mi, że dane dotyczące samych Kubańczyków to jest ponad 5 tysięcy wiz, jakie dostali w ostatnim czasie i dotarli. No ale nie wszyscy poszli też na front, to bierz pod uwagę. Ale tak. Ich na froncie prawie jeszcze nie widać. Oni są ciągle szkoleni w miejscach odległych, bo propagandowo chcą ich w jakimś momencie konkretniejszym użyć. To jeszcze chyba nie jest ten moment na tą chwilę. Jedynie, wiesz, ci Nepalczycy gdzieś tam się faktycznie przewinęli, ale to jest poniżej 1000. Więc Nepalczycy są przyzwyczajeni do zimy. Tak, no i wiesz, pamiętajmy, bo u nas niekoniecznie oni walczą, to są też często jako to te wojska pomocnicze, tak, to niekoniecznie jest tak, że w pierwszej linii idą, natomiast tak, przyzwyczajeni są do trudnych warunków i oni się moim zdaniem tam sprawdzają akurat, nie? Co by o nich nie mówić, nie? To jest dosyć dobre jak gdyby wzmocnienie tak dla Rosjan. Dobra, słuchaj, żebyśmy tego punktu może nie przegadali, przejdźmy do miejsca 9, bo on też będzie takim militarnym. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy niedzielę. W piątek, w sobotę w sobotę. W sobotę od rana. Mamy, tak, a więc w sumie rano mamy zestrzelone 2 samoloty. Tak przynajmniej dane rosyjskie i ukraińskie wskazują. Jeden Su-34, który gdzieś, znaczy w Heniczesku chyba spadł, bo takie mamy dane.
No i to jest kolejny Su-34, który spadł i tu prośba o to, co tak, bo tu po raz kolejny są następne dywagacje, co się stało, że on spadł, co zestrzeliło, no i A-50U bodajże, czyli ten zmodernizowany. Dosyć duże straty tego lotnictwa, tak można powiedzieć, przez ostatnie 2 tygodnie, jakby tak liczyć. Widać, że Ukraińcy mają nowe możliwości, ponieważ do tej pory, jeżeli chodzi czy o Awdijiwkę, czy wcześniej, no Rosjanie nie odnotowywali takich strat, natomiast no, tempo jest imponujące, to jest kolejny A-50, oni, ten zmodernizowany, oni jeszcze tych zmodernizowanych trochę mają, no niemniej to już prawdopodobnie będzie wpływać na działania jednak te wojskowe. Jak sądzisz? Po kolei idąc, tak, zastanawiające było to, że Ukraińcy podczas gdy bombardowana była intensywnie Awdijiwka w ostatnich tygodniach, poprzedzających te ostatnie 2, weźmy pod uwagę, nie robili nic. I rosyjskie lotnictwo walnie przyczyniło się do tego, że Rosjanie zdobyli tą Awdijiwkę. A tu nagle się okazało, że wykonano na 2 kierunkach, bo w rejonie Awdijiwki oraz Nowomichajliwki, przepraszam, zasadzki przeciwlotnicze. I tu się najpierw pojawiło domniemanie, że chodzi o zestawy Patriot przesunięte. No ale poczekaj, ale moment, ten Su-34 to hersońskie, tak? Tam w stronę Krymu, tak, nie? Tak, ale najpierw było to tam. Tak. Potem się okazało, że prawdopodobnie albo jeszcze jeden został przesunięty, albo jeden z tych, który był niepotrzebnie bliżej Awdijiwki, zszedł bardziej na południe i mógł zadziałać przy swoim zasięgu do 100 kilometrów na tego typu cel. W połowie wszystkich dywagacji jednak pojawia się istotny błąd rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Więc tutaj jeszcze do końca nie możemy wszystkiego sobie potwierdzić, bazując tylko na danych osinkowych. To poczekaj. To zanim przejdziesz. Ukraińcy oficjalnie, może oficjalnie to nie, półoficjalnie twierdzą, że to były rakiety S-200 zmodyfikowane. S-200, że to była w stosunku do tego A-50, ponieważ było ponad 200. No bo nie, Patriot, że tak powiem, matematycznie nie ma takiego. Może tak, te rakiety do Patriotów, które są na Ukrainie, nie mają takiego zasięgu. Natomiast rakiety staruszki, wprowadzone w 1967 roku ubiegłego wieku na wyposażenie, S-200, troszkę pomodyfikowane i gdzieś tutaj polskie rączki przy tym troszeczkę mieszały i Polska dostarczyła na pewno tego typu rakiety na Ukrainę. One mają zasięg odpowiedni, tylko że one są o wiele bardziej prymitywne i jakby to powiedzieć, jest prawdopodobne. To, co jakieś częściowo źródła rosyjskie piszą, że postanowiono, kiedy znaleziono na radarze rakietę tego typu S-200, zestaw S-400 będący w pobliżu zareagował, żeby zestrzelić tą S-200. No i jedna rakieta S-400 trafiła swoją młodszą, a raczej starszą siostrę, a druga niestety potraktowała A-50 jako odpowiedni cel. I tu się rodzi pytanie, czy Rosjanie używają systemów identyfikacji swój obcy. No muszą używać. Powinni, tak? Ale to takich przypadków zestrzeliwania przez własną opelotkę rosyjskich samolotów jest trochę. Ukraińcy też się takich nie wystrzegli, więc błąd ludzki, błąd człowieka to jest coś, na co zawsze można liczyć i tu się takie coś mogło zdarzyć, albo jednak rzeczywiście to więcej niż jedna, bo była mowa co najmniej o 2 S-200, a tylko do jednej zestrzelenia się Rosjanie przyznali, mogła tam jednak dolecieć i tak ciężki cel o ograniczonej manewrowości, jakim jest samolot A-50, mógł zostać zestrzelony na takim dystansie około 260 km. Ale teraz więc mamy tak miks możliwości. Rzeczy nowoczesne przesunięte bliżej, czyli patrioty, zwłaszcza zrzucające z nieba samoloty, bombowce frontowe Su-34, bardzo droga rzecz, i myśliwce Su-35, bo to jest główna masa. Staruszki S-200,
które mogły zestrzelić tego A-50, samolot wczesnego ostrzegania, dowodzenia i kierowania, oraz jeszcze jest co najmniej na 50% prawdopodobne zestrzelenie samolotu dowodzenia i łączności Ił-22. Czyli dwa bardzo Rosjanie drogie. się wycofali z tego Iła, a więc na ten moment to tak nie wiem. Wiesz, Rosjanie się wycofali, Ukraińcy jeszcze nie, więc powiedzmy te 50% dalej można zostawić, że jest to możliwe. Jeżeli tak, to byłyby to dwa bardzo drogie samoloty, których mają limitowaną ilość. Tych A-50 zmodernizowanych mają jeszcze 7. Niezmodernizowanych sukcesywnie ściągają z magazynów, tylko nie wiemy, w jakim one są stanie, a prawdopodobne jest, nie mówię, że to jest pewna informacja, ale prawdopodobne, że mogły być źródłem części zamiennych dla tych, które latają. No, takie życie, jeśli czegoś nie ma. Więc tu się robi coraz bardziej wąsko, bo nawet mając odpowiednią ilość załóg, a tego nie mają, odpowiednio wyszkolonych, co widać tutaj między innymi po wykazie, jakie są stopnie wojskowe. Tutaj tych, którzy siedzieli w tym samolocie A-50 najprawdopodobniej, gdzie zazwyczaj było to od majora w górę, a tutaj mamy tak naprawdę w większym zestawie niższe stopnie oficerów młodszych, dosyć dziwne jak na Rosjan, czyli brakuje im załóg wyszkolonych do tego typu samolotów i nawet gdyby samoloty cały czas lądował, tankował się, wymieniał załogę i startował, no to będzie Rosjanom coraz trudniej utrzymać tą flotę tych tak bardzo ważnych dla nich samolotów w powietrzu. A to już będzie miało znaczenie dla dowodzenia i kierowania w danym obszarze ruchem powietrznym i walką powietrzną sił rosyjskich. To będzie miało znaczenie. A oprócz tego oczywiście przez te pułapki przeciwlotnicze piloci sami samolotów Su-34, Su-35 mocno zredukują swoją chęć do latania w takie niebezpieczne rejony. A przecież o to właśnie Ukraińcom chodzi. Teraz no ale moment, jakie niebezpieczne rejony? To tak naprawdę to oni byli tam nad Krymem prawie, że Chersońskim, ale no to gdzie mają latać? No, daleko jednak od frontu było. No. Niech latają za Uralem najlepiej. No, zawsze jeszcze jest możliwość. A-50 tego, że... tak samo, no ile tam, chyba 260 kilometrów. Tak, tam było 260 kilometrów. No ale zasięg ich sensorów pozwala na obserwację na 400 kilometrów, prawda? Więc nie muszą być bezpośrednio nad No ale wiesz, ale sobie wtedy ograniczasz, tak? No ja wiem, że masz 400, no ale to co? To nie złapiesz tego pola, tak? No jednak to wiesz. Po rażeniu tych radarów oni potrzebują mieć te AWACS-y, tak, rosyjskie, no, żeby dawać jakieś informacje. Oni nie mają jakiegoś tego satelitarnego dobrego, no ale zresztą to satelitarny to jest jedno, no ale drugi jednak obraz radiolokacyjny. Taki samolot daje niezły, tak? No ale za to, jakie pojawiły się teraz alternatywy, skoro brakuje im tego, żeby montować stacje radiolokacyjne od myśliwców Su-35 na samolotach typu AN-12, na których bazują na przykład Chińczycy w swoich. No wiesz, kiepskie może i pomysły, ale taka improwizacja się jednak u Rosjan co jakiś czas może sprawdza. Sprawdzić, tak, okej. No dobrze, zobaczymy, oczywiście, słuchajcie. Są też koncepcje, żeby kupić tego typu samoloty od Chin, ale na tą chwilę, bądźmy szczerzy, nie można udowodnić, ponad wszelką wątpliwość absolutnie, żeby Chiny dostarczyły, jak to się mówi, broń letalną, czyli zabójczą Rosji. Na tą chwilę to, co na pewno wiadomo, to systemy kamizelek kuloodpornych różnego rodzaju, hełmy, czyli że powiedzmy pasywne rzeczy, służące raczej do zabezpieczenia i ochrony, a nie broń, którą można wykorzystać w charakterze ofensywnym. Nie da się tego na tą chwilę Chińczykom udowodnić. Gdyby teraz chciano kupić od Chin tego typu samolot, to zobaczymy, jaka mogłaby tu być interpretacja. Czy jest to broń typowo aktywna, czy defensywna. Myślę, że tutaj sobie poradzą z odpowiednią argumentacją Chińczycy w razie czego. No ale to by też był kolejny blamaż, że Rosja, która sprzedawała tego typu rzeczy do Chin, teraz będzie musiała od nich kupować. No wiesz, no amunicję się od Korei bierze, no to tutaj. Czyli wstyd się produkował. Tak, i się bajki mówi, że tam produkcja cały czas 4-krotnie rośnie, czy tam 5-krotnie. Słuchajcie, przejdziemy sobie do miejsca 8. Rosyjski gaz, który mówiliśmy to na tygodniu w cepach.
Najtańszy od kwietnia 2021 roku. No i niezależnie czy patrzymy na Londyn, czy patrzymy na TTF holenderski, no to mamy tutaj, mieliśmy rekord 22,34 euro za megawattogodzinę. No ja mówiłem, że będzie próba bicia tego rekordu, no i się sprawdziło. Ten roczny to było 23,10, zeszliśmy poniżej. No i co tu można powiedzieć? No można powiedzieć, że niesprzyjająca w tym momencie koniunktura, jeżeli chodzi o dwie największe firmy, Gazprom i Nowatek, my o tym będziemy mówili jeszcze przy sankcjach. Gazprom, który no nie ma pomysłu, jak przekierować ten rosyjski gaz na inne kierunki, próbuje cały czas tam żyłować tą siłę Syberii 1. No ale tam, że tak powiem, dochodzą już do możliwości przesyłowych. W tym momencie próbują wysyłać do Turcji, no ale te rozmowy z Turcją też na temat budowy hubu utknęły. A jeszcze istnieje zagrożenie, że 2024 to będzie ostatni rok, kiedy będzie gaz przesyłany drużbą. Zobaczymy, jak te rozmowy, tak, ponieważ Ukraina prawdopodobnie wypowie tranzyt. No i w najgorszej sytuacji jest Słowacja. Austria też nie jest dobrej, pewnie będzie miała problemy. Wbrew pozorom w najlepszej sytuacji są Węgry, bo oni biorą tym tureckim tokiem dużą część, chociaż nie wszystko, bo biorą też przez drużbę. No ale sytuacja taka, że ogranicza się LNG, wchodzą teraz amerykańskie sankcje i europejskie sankcje na właśnie Gazprom, Nowatek i firmy współpracujące, co będzie bardzo mocno utrudniać przede wszystkim tą wysyłkę LNG, a z drugiej strony mamy firmy amerykańskie, które dostarczają ten gaz, mamy Katar, gdzie tak naprawdę połowa Europy się zrzuciła i plus jeszcze Chiny na te złoża katarskie i już Katar będzie w tym roku realizował te dostawy i mówi się o dużych kontraktach zarówno z Europą, jak i z Chinami, to też jest ciekawe. Mamy kraje afrykańskie, Angola, Nigeria, które wchodzą do gry. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać z Algierią, czy też zwiększy, bo też są takie zapowiedzi, że być może zwiększą jeszcze dostawy tego algierskiego gazu, który jest dosyć istotny. I mamy spadki, jeżeli chodzi o popyt gazu, przede wszystkim w Europie, cały czas się utrzymujące. Ciepła zima. No i doszła właśnie jeszcze ta ciepła zima. Chyba, nie wiem ile dzisiaj jest stopni, ale najcieplejszy luty od historii pomiarów. Tak, no magazyny, że tak powiem, są zapchane. Ponad połowę, jeżeli chodzi o objętość. No i już ten gaz na zimę nie będzie potrzebny Europie, no bo już zimy nie będzie, no bo mrozów nie będzie. No może wiesz, tam spadnie gdzieś do zera, tak, ale to będzie jakieś 1-2 dni. W marcu, no bo tak może też bywać, czy na początku kwietnia. No ale z grubsza ten najtrudniejszy okres po raz kolejny obroniony i to w o wiele lepszym stylu niż rok temu, no bo rok temu tam te oszczędności, wiesz, wszyscy się tam bali, starczy, nie starczy, różne były teorie, my mówiliśmy, że starczy, no bo matematyka, no ale ludzie wiadomo nie są przekonani, wiesz, matematyka nie każdemu jest bliska. No i w tym roku już zupełnie inna sytuacja, bo mamy w sumie, no można powiedzieć, nadmiar tego gazu, a też nie ma jakichś dużych inwestycji, które by były, czyli na przykład budowa, bo zostały, wiesz, te wszystkie projekty związane z budową dużych elektrociepłowni opartych o gaz zarzucone, bo to też jest istotne. To zależy gdzie. Właśnie cwani Niemcy robią tak, że... Zarzucone Dobra. w większości, tak.
Natomiast to nie oznacza, że wszystkie, tak? Natomiast w stosunku do planów, jakie były, no bo były plany bardzo szerokie, tak? Że przed następną dekadę, tak nawet w Polsce, tak przecież się budowało bardzo dużo, przerabialiśmy przecież, gazowych nie? bloków, tak. Bloki węglowe na gazowe, w planach były nowe bloki gazowe, no i to wszystko zostało, że tak powiem, albo zawieszone, albo wręcz z tego zrezygnowano, oczywiście nie ze wszystkich rzeczy. Ale... W Niemczech jest plan budowy 80 bloków gazowych do stabilizacji systemu, kiedy już nie będzie elektrowni atomowych. Tak, to jest ten A nie, ale oni do tego podpięli to, że one docelowo mają być wszystkie gotowe na wodór zielony, w związku z czym jest to wytrych na to, żeby skierować strumień pieniądza w to, bo one do 2030 któregoś mają mieć dopiero gotowość do spalania docelowo wodoru, a do 2040, tam jakieś 16 lat na to sobie wymyślili, mają ten gaz, w sensie ten wodór zacząć przyjmować. I to jest ciekawy wytrych zrobiony w Niemczech w ten sposób, żeby skierować tam całkiem konkretne miliardy w dotacje na budowę tego wszystkiego. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Niemiecka firma Linde właśnie straciła swój majątek, tak? Jest dekret o przejęciu majątku firmy Linde w Rosji. Tak. Więc to im też nie pomoże, jeśli chodzi o Rosjanie powiedzieli, że sankcje, które Linde wprowadził, ograniczenia są nielegalne, bo Linde powołało się na sankcje europejskie, a oni powiedzieli, że oni nie mogą. I w związku z tym tak, tam mamy, ja mówiłem jakiś czas temu, że szykuje się poważny konflikt. No i teraz to jest niedobre, bo Linde cały czas obsługuje Gazprom. I chyba przestanie. No właśnie, czy przestanie, bo to idzie już na bardzo, oni tam wydziedziczyli z dosyć dużych złóż gazu i ropy, bardziej gazu, które były wspólne. Zresztą podobna sytuacja z Totalsem. Ta współpraca z tymi firmami energetycznymi europejskimi nie układa się ostatnio za dobrze i powrót do tego business as usual będzie trudny. Tu zobaczymy, skąd te kraje europejskie będą pozyskiwać natomiast ten gaz, natomiast widzimy, że mamy te nowe kierunki, tak? Oczywiście dużym wygranym, bo nawet jak mówimy o tej drużbie, nie? To zobacz, wyłączenie drużby, już Austriacy kombinują, żeby część było właśnie z holenderskich portów LNG, tylko oni się tam martwią, bo nie mają wykupionych długoterminowych, musieliby w spocie kupować prawdopodobnie. Ale być może to nie będzie aż takie złe, plus jeszcze od Norwegów, bo może się okazać, że tutaj przepustowość będzie wystarczająca, szczególnie, że nie ma tego, co zapowiadano, tak, czyli tej konkurencji pomiędzy Niemcami a Polską, tak, i wykorzystania tam, nie wiem, w 100% tych złóż, a więc jakieś moce wolne Norwegowie też mogą mieć. A Austria, to jest kolejne 8, 7 powiedzmy, bo 8 robili, ale jeden sprzedawali, to jest 7 miliardów, plus te jednak część oddali i część oddadzą tych biogazowni, co tam jeszcze Kurz zapowiadał, przy okazji go skazano. Tak. Też zabawnie. Dosyć kuriozalne to jest akurat. Tak, za krzywoprzysięstwo, tak, chyba na 8 miesięcy. Właśnie, nie wiem. Chcieli go wyeliminować z polityki, i się udało. Nie, z polityki to już jest wyeliminowany. Ja myślę, że on też, dobrze, że nie poszedł do więzienia, bo te zarzuty... Tak, ale tu jeszcze zdaje się, że pani minister gospodarki twardo teraz postawiła, że Austria musi zdywersyfikować źródła dostaw gazu. Tak, bo są naciski Unii. Tak, bo Unia powiedziała, że oni drużby już nie chcą. Że Ukrainie powiedzieli, że nie chcą, a Słowacy, Fico próbował się dogadać z Ukrainą, żeby jednak było, Austriacy też, natomiast teraz, bo tu są kluczowi Austriacy, bo jak Austriacy powiedzą, że oni nie będą brać, to tam Słowacja sobie może, tak? Po pierwsze Słowacja mało kupuje, po drugie oni są też, bo to jest taki układ, że najpierw idzie ta drużba do Słowacji, a potem gazociągiem tym słowackim jest przepychana na Austrię i Słowacy biorą jeszcze za tranzyt, nie? I teraz nie dostaliby za tranzyt, bo Austriacy by zrezygnowali.
Węgrzy by nie dostali tego, co tam potrzebują, ale być może jakieś wolne byłyby z tego tureckiego potoku, a więc być może jakoś by tam, zresztą oni też mają możliwość zdywersyfikowania się wbrew temu, co mówi Orbán, kłamie. Oni nie byliby aż tak bardzo stratni, natomiast no, Słowacy byliby w bardzo trudnej, znaczy w trudnej sytuacji. No musieliby od Polski brać, nie? Tak. Interkonektorami, taka możliwość jest. Bo oni też dużo tam nie zużywają, no ale musieliby po prośbie przyjść, tak? I to Fico się pewnie ten pomysł mniej podoba. To prawda, ale generalnie sytuacja na rynku gazu nie jest tak zła, jaką chcieliby Rosjanie nam zgotować. Świat sobie... Znaczy jest zła dla Rosjan, tak? No jest tylko dla Rosjan, ale ja mam na myśli nas, nasz interes Europy zbiorowej nie jest tak zła, jak chcieliby Rosjanie. Jeśli Amerykanie nie będą robić tych gwałtownych, trochę niepotrzebnych ruchów, tak jak zakończenie nowych koncesji, brak nowych koncesji, jeśli chodzi o obsługę, tak. No ale jak się zmieni, że tak powiem, prezydentura, to na pewno to się zmieni. To na pewno się zmieni i tutaj zaleje wręcz nas wtedy gaz amerykański, można tak powiedzieć, tak. Bo Trump powiedział jasno tak dla branży, zresztą branża bardzo tutaj sprzyja i liczy na Trumpa, naftowo-gazowa, tak, to jest ich ulubiony prezydent, bo mówi, że on się niepochlebnie wypowiada o ekologach i tych pomysłach i tam ten, nie. No wiele rzeczy mówi, ale tu akurat bym mu wierzył, że w przypadku takiej miłości do branży gazowo-naftowej, no to jego ta miłość jest oparta o twarde, że tak powiem, podstawy. O mocne zasady, tak. I tutaj ja myślę, że na rynku gazu będzie racjonalnie pod kątem możliwości, cen i wszystkiego dla Europy. Gorzej dla Rosji. Tak, ale pamiętajmy też jeszcze jedną rzecz, bo my tak mówimy, no ale też mamy duże projekty, te jednak zielonej energii, głównie te wiatrowe, nawet te w Polsce, to też zmieni powiedzmy za 2 lata sytuację, w której będziemy, nie? Czyli nic nie wskazuje, że będzie uzależnienie od gazu w przyszłym roku, a w którymś momencie wejdą jednak te inwestycje duże, jeżeli chodzi o farmy wiatrowe, tak? To też jak gdyby zupełnie zmieni sytuację. Ale to oznacza, że musi też ulec zwiększeniu potencjał rezerwowy łatwo włączalnych, łatwo wyłączalnych źródeł energii na stabilizowanie systemu, jeśli by doszło do tego, że nie będzie wiało. Albo nie będzie odpowiedniej ilości nasłonecznienia i nie będzie. Tak, ale tu po pierwsze, masz połączenie, po drugie, jednak cały czas dyskutujemy o tej energii jądrowej, tak? Tutaj oprócz tych Niemiec, które są. Ile lat minie, zanim u nas to zbudują? Zupełnie energetykę jądrową, ile lat minie? U nas nie, wiesz, zobaczymy, bo w sumie jeszcze nie zaczęli, a więc masz rację. No więc właśnie. Tu trzeba być racjonalnym pesymistą na razie. Tak. Dobra, słuchajcie, do punktu 7. A my sobie przejdziemy. Punkt 7. Mamy informacje, dane dotyczące ruchomych ceł eksportowych. O tym wielokrotnie mówiliśmy, szkodliwości tego pomysłu. Okazuje się, że do lutego, od początku października cła przyniosły 186 miliardów rubli, czyli sporo mniej, tak mniej więcej 20% mniej, albo więcej, mniej, czyli będzie 20% mniej niż zakładał rząd, a prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej. Przypomnijmy, że te cła zostały nałożone na produkty pierwszej potrzeby, czyli alkohol, tytoń, ryby, produkty mleczne, cukier, słodycze, wyroby cukiernicze, kakao, co ciekawe, produkty górnicze, metalurgię, żelaza, metali nieżelaznych, metale szlachetne i węgiel. Wysokość cła wynosiła tam w zależności od kursu dolara, natomiast tam był taki wyjątek na nawozy. Na te nawozy potraktowano specjalnie i na nawozy nałożono 10% cła. Ja mówiłem też na tygodniu, że te nawozy są bardzo chętnie obecnie kupowane przez Unię Europejską, nawozy rosyjskie. Na to nie ma cła. Rosjanie by jeszcze chcieli więcej, tam była ta awantura o ten, pamiętasz, o ten amoniak,
z tej Ukrainy. Oni chcieliby jeszcze więcej sprzedawać. No i zarówno w tym momencie zakup nawozów przez kraje Europy, bo na przykład w Polsce się mówi o tej żywności z Ukrainy, ale jakoś nikt nie mówi o tym, że Polska, a szczególnie Niemcy, Francja kupują na potęgę nawozy rosyjskie, tak? Bo są Nie tańsze. tylko, żywność też. Żywność też, Zboża o tym też mówiliśmy, ale wiesz, żywność to jest ta kilka procent, tak? W przypadku nawozów ten udział nawozów rosyjskich jest znaczący. I przecież Niemcy w przeciągu 2 lat zwiększyły zakupy nawozów rosyjskich 5-krotnie, tak? Ale czemu tu się dziwić, skoro Rosjanie mają dla siebie tani gaz, a gaz jest jednym z podstawowych surowców potrzebnych do produkcji oraz no i nie mają co z nim zrobić teraz, tak? No tak, to jest raz, a dwa, produkują też dużo nawozów, podobnie jak Białoruś, z naturalnych złóż. Eksploatują je intensywnie, pakują, mielą, pakują i wysyłają w świat. Tak. Świat potrzebuje tego, żeby swoje rolnictwo utrzymywać na racjonalnym poziomie, a te nawozy są tańsze niż te produkowane w Europie, niestety, no bo chociażby z powodu ceny gazu. No do tej pory mówiono, że nie mogą być właśnie to żadne zakazy, tak, czy nawet cło ze względu na właśnie ceny żywności, bo te ceny żywności by wzrosły, tak? Czyli ta inflacja i tak dalej, tu wszyscy się obawiali. No w tym momencie, jeżeli chodzi o ceny żywności, aż jeżeli mówimy o tych cenach skupu, no są rekordowo niskie, no bo od jakiegoś czasu mamy i na pszenicy, i na kukurydzy jakieś minima. A więc jeżeli teraz nie można wprowadzić, no to kiedy? Znaczy jakichś zakazów, tak jakieś... O tym dyskutowano, ale chyba oprócz Bałtyków i Polski, to pozostałe kraje są bardzo niechętne, szczególnie właśnie Niemcy i Francja. A dochody rosyjskie, jeżeli chodzi o tą gałąź, dosyć spore, szczególnie jednego pana. Pomimo tych ceł eksportowych na 10%, takich co ekstra mu dołożono. No zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie. Na ten moment Łotwa, to mówiliśmy, ponieważ też była dosyć dużym importerem, tak, rosyjskiej spożywki, no wprowadziła w tym momencie zakaz. Tak, ten zakaz wejdzie od marca. Jeżeli chodzi szczególnie o pasze, bo my też często tak mówimy te rzeczy, no ale pamiętajmy, że to są często też pasze, tak, tutaj dla zwierząt hodowlanych, tak, i te rosyjskie akurat pasze były kupowane, tak, jeżeli chodzi o Europę. No i warto ten temat, szczególnie, że dla Europy akurat zakaz spożywki dla Rosji to nie byłby jakiś moim zdaniem dramat, tak, te nawozy są dyskusyjne, no ale samej spożywki i tego i ziarna czy kukurydzy, tak, to Europa by sobie dała radę. I tutaj też warto, żeby rolnicy polscy wiedzieli, tak, że mają tutaj przecież, chyba że oni nie wiedzą lub nie pamiętają, tak, że oprócz ukraińskiego ziarna, przeciwko czemu tak mocno protestują, też wpływa rosyjskie ziarno, jakoś się żaden nie zająkał. Tak, tylko tu się, tak, nikt o tym nie powiedział, to jest bardzo dziwne, natomiast jakaś ukraińska oficjalnie urzędniczka zajmująca się takimi rzeczami zrobiła strasznego babola, podając informację, że Polsce nie przeszkadza import 12 milionów ton rosyjskich zbóż rocznie do Polski. Absolutnie, to był kompletny fikołek intelektualny w jej wykonaniu, nawet 10, nie no, to jest około, nawet nie 10% tego realnie wpływa do Polski. No. Nawet nie 10%, więc tutaj przeskoczyła samą siebie, ale no, propaganda oczywiście podchwyciła w tą czy w tamtą, a tutaj trzeba patrzeć na twarde dane. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że właśnie Litwa i Łotwa były tymi oknami, które potrafiły przeładowywać rosyjskie moment. puszczać dalej w Europę. Moment. Ale to akurat nie do nas. Łotwa, Włochy, Grecja, jeżeli jesteśmy już to są główne kraje. Nam bliższe. Tak. A jeżeli chodzi o Bałtyki, to na pierwszym miejscu Łotwa, ale to zamyka, potem była Litwa, a na trzecim miejscu Estonia, tak? No i tu akurat produkty z tych krajów czasami też przetworzone trafiają przecież do Polski, tak? No bo to. No i to jest wtedy troszeczkę taka nierówna ta konkurencja. Mnie jedna rzecz tylko niepokoi. Przy tym, jakie jest spożycie kurczaków, to jeżeli nie będą się pojawiały tanie pasze, no to czeka nas wzrost cen
mięsa drobiowego, o ile też nie w ogóle spadek jego produkcji. I tu trzeba, żeby się fachowcy nad zagadnieniem odpowiednio pochylili, chociaż przy tych cenach skupu zbóż, jakie są teraz, no to one są No są historycznie niskie. niskie, jak sam wspomniałeś, więc nie powinno nas to jeszcze tym razem dotknąć, ale sytuację trzeba monitorować na przyszłość. Dobrze, my sobie przejdziemy, słuchajcie, do miejsca 6. Na miejscu 6 Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który, no długo im to zajęło, przyznał, że wzrost produkcji w Rosji napędzany jest dużymi wydatkami wojskowymi. No i na tym 2 lata im zajęło. 2 lata, żeby to spod, tak, my o tym mówiliśmy, ale to ciekawe, że tak naprawdę to, co my mówiliśmy w 2022, to teraz mówią główne media. Tak, my już zupełnie o czymś innym mówimy. I zupełnie co innego, tak? A oni mówią, że PKB Rosji to rośnie dzięki temu, że oni pociski i czołgi robią, czołgi to remontują, a pociski robią i tak naprawdę ten wzrost jest przepalany. Nawet widzieliśmy wypowiedzi naszych ministrów, którzy no tak jakby wszyscy nagle zaczęli oglądać Kremlinkę, tak, czy twój kanał, no i skądś te informacje dostają. Międzynarodowy Fundusz Walutowy również zauważył, tak, no tutaj szacuję, że w tym roku będzie również ten wzrost napędzany. Tam mamy też Komisję Europejską. Komisja Europejska trochę na wyrost stwierdziła, że ten wzrost przemysłu tego zbrojeniowo-wojskowego w Rosji to jest 30-40%, tak. To też jak gdyby takie pewne uproszczenie, tak, które też w mojej opinii jest szkodliwe, bo też zaczyna się tworzyć taki mit, że Rosja przeszła w 100% na przemysł wojenny i rozbudowuje cały czas ten przemysł, tak, bo to jest takie proste wytłumaczenie, mają wzrost, bo ten przemysł wojenny tak świetnie im hula i tak dalej, to tak nie jest, to też tak nie jest, jak teraz nas oczywiście ta produkcja wojenna, którą zaczęli, pomogła, tak, no i to mieliśmy faktycznie wzrosty, natomiast my mówiliśmy, to pewnie za powiedzmy pół roku te media zauważą, że mówiliśmy w połowie 2023 gospodarka rosyjska się zaczęła przegrzewać, widzieliśmy te rzeczy na jesieni, widzimy te teraz, widzimy ten wpływ negatywny tych błędów banku centralnego związanego z podniesieniem stóp procentowych i tak dalej, a my teraz trochę słyszymy, że w Rosji jest inflacja, bo jest ten przemysł wojskowy. To było, słuchajcie, tak na jesieni 2023. Teraz mamy luty, więc oni cały czas się opierają, gdzieś ktoś pewnie jakiś analityk zrobił jakieś zestawienie, wziął te dane historyczne i tak mu wyszło, nie? Ale jesteśmy o pół roku gdzieś w mojej ocenie w innym miejscu, tak? To nie jest tymczasem połowa 2023. Tak, a tymczasem dziennikarze ekonomiczni gazety Kommersant twardo piszą, że jeżeli dalej się podtrzyma w ten sposób dominację gospodarki wojennej nad cywilną, to można zacząć odliczanie do poważnej katastrofy gospodarczej w Rosji. No te gospodarki są połączone, tak? To nie jest też tak właśnie, jak się nam próbuje wmówić, że tu mamy jakąś tak i ona takie jest perpetuum mobile i ona sobie tak działa w jakimś takim zawieszeniu i w ogóle tam tylko dosypujemy pieniędzy i to tak świetnie się wszystko idzie. Nie? No tak to nie jest, słuchajcie. A jeśli jeszcze dodamy do tego to, że te rafinerie, które 10 rafinerii ma kłopot z produkcją, spośród 40 około, które są liczących się w Rosji. Teraz do tego dodajmy kolejną największą hutę stali. Jeszcze jakieś tego typu rzeczy się zdarzą, to się okaże, że przemysł, który jest potrzebny i na potrzeby cywilne i wojskowe, produktywność jego w takim czasie się zmniejszy, na ileś tam miesięcy i nakładając na to słowa tych dziennikarzy z Kommersanta, właśnie ten efekt skumulowany gdzieś uderzy w tą rosyjską gospodarkę w jakimś momencie. Tak, słuchajcie, na miejscu 5 mamy spadek tak naprawdę, albo wynik tego, co się stało, jeżeli chodzi o zakaz importu alkoholi, głównie wódki do Europy. No i okazuje się, że miejsce Rosjan w dużej mierze zajęły 3 kraje. Czarnogóra,
Stany Zjednoczone i Ukraina. To są beneficjenci, jeżeli chodzi o zakaz na wódkę. No mamy dane za cały 2023 rok. Stany Zjednoczone zwiększyły dostawy ponad dwukrotnie, co dało im w tym momencie pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o dostawców. No i tutaj mamy następne kraje, czyli na następnym kraju mamy Czarnogórę, która też zwiększyła i to jest ciekawe, tak? I Ukraina. Brakuje mi tu Polski. Dlaczego Polska nie zwiększyła eksportu czy wódki przeliczeniowej? Wiesz co, do bo tu krajów się mówi europejskich? o Unii Europejskiej z zewnątrz, tak? A więc nie mówimy o wewnętrznym rynku. To mam nadzieję, że tutaj ten wolumen O Unii wzrósł Europejskiej w Polsce, z zewnątrz, tak? Czarnogóra nie jest w Unii No nie Europejskiej, jest, Rosja tak. też nie była, Ukraina nadal nie jest i Stany Zjednoczone nie. Tu nie mówimy, wiesz, no bo tak to byś miał na pierwszym miejscu Francję, tak, potem Hiszpania, Polska i tak dalej, Czechy, wiesz, jeżeli chodzi o te alkohole, tak, mówimy o tym, o imporcie do Unii Europejskiej, jako, no bo pamiętaj, że Czyli Unia ma, zewnętrzny. tak, tym zewnętrznym. Mhm. Ale tutaj jeszcze jest informacja od ciebie, że strasznie spadła podaż wódki w Rosji samej, czyli tak. Nie, mogą to jest, to może źle coś przetłumaczyłem, tak. To jest jak gdyby podaż tej wódki spadła, jeżeli chodzi o ten import właśnie do Unii Europejskiej, no bo tam są sankcje i tak dalej, coś tam gdzieś przechodziło, tak, a więc mam 59-krotny spadek. No dobrze, tak. to ciekawe, czy ten challenge podejmą Rosjanie i wypiją to wszystko, co im zostanie. Natomiast jak patrzymy na produkcję, to i produkcja legalnego i nielegalnego nie spada, tak? To też jest istotne, bo ten nielegalny się liczy jako ten medyczny. My mówiliśmy, że medyczny stosuje się i jako medyczny, jako kosmetyczny, tak? I tutaj Rosja przoduje, jeżeli chodzi o nowo zakładane firmy kosmetyczne. Tak? Tutaj jest bardzo dużo tych firm kosmetycznych. Przez ostatnie 2 lata bardzo dużo przybyło. Można sobie kupić środki dezynfekujące w 5-litrowych baniakach. No, takie różne rzeczy można, jak ktoś by chciał. To... Dbałość o zdrowie i zdrową cerę w Rosji ważną zawsze była. I masz, wiesz, gwarantowana jakość produktu, tak? Tam, wiesz, 90 parę procent, tak? A więc nie to, że ten. I na pewno zdezynfekujesz ręce i inne rzeczy doskonale takimi produktami. A cena konkurencyjna. To jest zasadniczo produkt bio. No bio. Organiczne bio. No bio. Tak, bardzo chętnie kupowany. No różne rzeczy są w Rosji sprzedawane, kupowane. Mówiliśmy, że 40% jak kupują tego alkoholu medycznego, to 40% przynajmniej znika. Znaczy wyparowuje do momentu, kiedy ten produkt końcowy, tak, takie straty to mają. Mi przypomina. Taka mała dygresyjka. Przypomina mi to stare czasy z Wojska Polskiego, kiedy są całe naukowe opracowania, dlaczego spirytus techniczny z nazwy, potem już go nawet niby skażali, ale to jakoś nie przeszkadzało, stosowany do czyszczenia styków oraz jako chłodziwo do stacji radiolokacyjnych w samolotach, musiał być przechowywany w szklanych słojach, bo cokolwiek innego, czy to beczki stalowe, czy plastikowe pojemniki, źle wpływały na jakość tegoż produktu, w związku z czym cały czas były w szklanych pojemnikach i regularnie były spisywane straty, bo się coś stłukło. Wręcz kultowa sprawa. No właśnie, no tu 40% wyparowuje, trochę według oficjalnych tych danych, a więc może być nawet więcej. No zresztą też widzimy, że dosyć dużo jest tego alkoholu fałszywego w sklepach, tak, czyli do tego, tam jeszcze cały czas mamy tą aferę banderolową i ogólnie jest problem, jeżeli chodzi o etykietowanie alkoholu, bo na przykład, nie wiem czy wiesz, alkohol importowany do Rosji jest etykietowany w tak 80-90% na Łotwie. Etykietowany na Łotwie, żeby mógł wejść na rynek rosyjski? Tak. Importowany na przykład z Unii Europejskiej, też ze Stanów Zjednoczonych. No bo tak,
bo tam... Cwanie się Łotysze ustawili. Tak, to jest taki hub, można powiedzieć, banderolowy. No kilka firm tak kupiło odpowiednie licencje, odpowiednie, wiesz, tam maszyny i podpisało umowy. I tylko tam bodajże, wiesz, są tam 3 firmy takie większe rosyjskie, które robią, znaczy inaczej, takie połączone, tak, czyli masz firmy zachodnie z tymi rosyjskimi, które robiły w Rosji to na miejscu, tak, a pozostałe, czyli szczególnie te wszystkie wina importowane na przykład z Włoch, one przez Łotwę lecą, z Hiszpanii, z Włoch, z Francji, nie? I inne też. To nie jest to najprostsza droga, więc ktoś musiał dobrze przypilnować tego, żeby właśnie tam to było realizowane. Tak, tak, więc to też jest ciekawe, bo oni teraz chcą wprowadzić banderolowanie u nich, tylko że to bardzo duże koszty. No bo wiesz, tam ci już... Mogą zostawić sprawę po staremu. Tak, bo dużo podobno nielegalnego schodzi, ale ogólnie no, tam mamy problem, że ten medyczny trafia, no to tak naprawdę jak idziesz, niedługo jak pójdziesz do sklepu, to będzie loteria, może ten nawet medyczny to lepszy pomysł, bo będzie pewniejszy, tak, że się nie zatrujesz, tak. Bo różne tu przypadki też będą pewnie miały miejsce. A my sobie przechodzimy, słuchajcie, do miejsca 4. No i mamy nowe pomysły, jeżeli chodzi o kraje G7. No a przede wszystkim domknięcie sankcji i zaostrzenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Mówi się ogólnie o zaostrzeniu, co akurat uważam za błąd, jeżeli by ten limit miał zostać zmniejszony. Natomiast mówi się o kolejnych sankcjach na armatorów. No tu widzimy, że Amerykanie, Europejczycy w tych nowych sankcjach i Brytyjczycy nałożyli sankcje na armatorów, szczególnie jeżeli chodzi o tureckich armatorów. To taka nowość. No i ta sytuacja dla Rosji robi się tak coraz trudniejsza, że tak powiem. Mówiliśmy o tym, że te powoli tankowce wahadłowe są, ich liczba jest zmniejszana, no i powoduje to zwiększanie kosztów, jeżeli chodzi o transport tej ropy, a to zamieszanie na Morzu Czerwonym, no jeszcze dodatkowo tutaj daje smaczek i utrudnia te wszystkie działania. No nie zapominajmy też o tym, że te starocie nie są już wpuszczane do wielu portów. Coś, co pływa i ma więcej niż 25 lat, nie może wejść do coraz większej liczby portów, czy to azjatyckich, czy bliskowschodnich, a już o europejskich tym bardziej mówimy, co wyeliminowało też sporo tych tankowców floty cienia rosyjskiej z użycia. Tak, no oni mają, tak jak mówiłem, no w którymś momencie bardzo prawdopodobna niestety jest katastrofa ekologiczna, no bo do tej pory często oni przeładowywali tą ropę na te większe tankowce z tych mniejszych, a teraz co niektórzy będą używać tych mniejszych tankowców do tego, żeby opłynąć pół świata, tak w sumie. To jak będą płynęli do Chin, to będą musieli opłynąć Europę, Afrykę i kawałek Azji, a więc dalekie podróże. Czekają te tankowce, natomiast no nie ma alternatywy. Rosjanie nie mają żadnej alternatywy i pomysłu, co mogą zrobić, tak? No ale tutaj jeszcze Amerykanie postanowili dodatkowo dociskać, bo teraz będą chcieli pełnego tłumaczenia, jak wygląda struktura kosztów logistycznych każdej tony ropy kupowanej od Rosjan, jeśli chodzi o to poniżej price capu, tak? Tak. Czyli tak. jeszcze ktoś będzie musiał dokładnie się wyspowiadać, ile tak. za załadunek, rozładunek, fracht, ubezpieczenie i tak dalej. I tutaj Amerykanie mogą dostać za każdy ładunek, bo do tej pory było tak. A więc trochę wygląda to. Coś takiego jak te sprawdzanie bankowe, tylko w stosunku do dostawców, armatorów, Amerykanie mogą wystąpić i powiedzieć, teraz się tłumaczcie. No i oni będą się tłumaczyć, a jak się nie będą tłumaczyć, to lista, nie? W dodatku jeszcze dowiedzą się, kto oszukuje na stawkach frachtu czy czegokolwiek takiego,
ukrywając rzeczywistą cenę w tym wszystkim, bo będą weryfikowali na przykład u źródła. A dlaczego temu armatorowi policzyliście za operację rozładunku lub załadunku tylko tyle? Tak, dlatego no, ci zachodni armatorzy będą, albo zachodnie firmy będą miały problem, będzie problem z ubezpieczeniami, no i Rosjanie będą musieli przejść na azjatyckich tutaj zupełnie partnerów i swoich. A nie mają takich możliwości, B, no to znowuż są koszty. Tak, to są znowuż koszty. No i tu mówię, szansa na jakąś awarię ekologiczną tak naprawdę, nie chcę powiedzieć, że murowana, ale bardzo duża. A zyski rosyjskie raczej mniejsze. Zyski będą mniejsze, tak? Z tego całego zyski mniejsze, a my sobie przechodzimy, słuchajcie, już do miejsca trzeciego, czyli Amerykanie, Unia Europejska, Kanada, Australia, Japonia, Korea nałożyły sankcje na Rosję. No i wszystkie kraje tak się dogadały, żeby nałożyć, może jeszcze kogoś pominąłem, wszystkie kraje dogadały się, żeby nałożyć te sankcje w piątek, przynajmniej ogłosić. No i można powiedzieć najbardziej dotkliwe sankcje amerykańskie i koreańskie, chociaż japońskie też, wbrew temu, że tam jest mało, ale jest bardzo duże uszczelnienie tych dziur, które były w tych sankcjach japońskich, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sprzęt używany dla wojska akurat, czy na potrzeby przemysłu. Koreańczycy, może zaczniemy od nich, bo będzie łatwiej. Sankcje na sprzęt budowlany, bardzo bolące, akumulatory też, samochody używane zrobili to, co Japończycy, czyli samochody ciężarowe, tak naprawdę wszystkie powyżej 2 litrów i 2-litrowe, no nie wjadą już do Rosji, a Korea była ulubionym kierunkiem sprowadzania tych samochodów kilkuletnich, no bo dosyć dobrej jakości, szczególnie jeżeli chodzi o SUV-y czy ciężarówki. No i w tym momencie tak naprawdę, jeżeli chodzi o rynek samochodowy, to tylko Chiny. To tylko Chiny. Indie nie są zainteresowane Rosją. No już, znaczy Irańczycy dostarczają jakieś samochody, ale są tak kiepskiej jakości, że no nie wytrzymują z grubsza mrozów, tak? Jest jeszcze gorzej niż z tymi chińskimi i Rosjanie, że tak powiem, bardzo są zniechęceni, jeżeli chodzi o samochody osobowe. Nikt nie chce ich kupować, tych irańskich, a więc sobie mogą darować. bardzo złą mają opinię. Szczególnie po tych mrozach z tego początku, wiesz, co były tam koniec grudnia, to żaden, że tak powiem, no może żaden to nie, no ale większość powiedzmy miała jakieś problemy i to nowe. W przypadku chińskich było lepiej, ale też było słabo, natomiast jeżeli chodzi o czy właśnie koreańskie, japońskie, no to one się dosyć dobrze sprawdzają, jeżeli chodzi o rosyjskie mrozy i były bardzo chwalone, tak, do tej pory przez Rosjan. No i w tym momencie Koreańczycy powiedzieli, że używanych nie. No i trzeba będzie ściągać te używane w imporcie równoległym, co zwiększa koszty, a od 1 kwietnia kończy się ta umowa wolnocłowa, jeżeli chodzi o Unię Euroazjatycką, tam z Kazachstanem i z tymi innymi, co spowoduje, że jeszcze bardziej zwiększą się koszty, jeżeli chodzi o samochody, bo tam wchodzi ta opłata recyklingowa dla tych z EUG ściąganych. No i w sumie Rosjanie tak naprawdę tylko są zostawieni na pastwę tych Chińczyków, no bo jakiegoś innego kierunku nie ma. Ale przejdźmy do następnych sankcji. Sankcje, jeszcze brytyjskie, Wielkiej Brytanii chyba nie wspomniałem. Czy wspomniałem, już nie pamiętam. Tak, dosyć też istotne sankcje, dlatego że tam były sankcje na armatorów, tych zachodnich i ze Zjednoczonych Emiratów, a tych tureckich. A dlaczego to istotne? Dlatego, że duża część firm tych ubezpieczeniowych, no to jest ta brytyjska, tak? I jeżeli chodzi o armatorów, to nawet jak oni pływają pod jakimiś dziwnymi banderami, to ubezpieczają się często w tych największych firmach brytyjskich, no i tu już się nie będą mogli ubezpieczać z grubsza w dużej mierze, a więc następny koszt. Wprowadzone sankcje na Novateka
i podobnie wprowadzone sankcje na Novateka, jeżeli chodzi o Europę i Stany Zjednoczone, i Arctic LNG. No i w tym momencie duży problem, bo wprowadzono sankcje na Novateka i wprowadzone sankcje na przemysł stoczniowy i na Zvezdę, czyli nasza gwiazda, jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy, prawdopodobnie będzie miała problem z odbiorem zamówionych. Zobaczymy, jak Koreańczycy do tego podejdą, bo oni tam zamówili dosyć dużo, oni tam współpracowali z Koreańczykami i zamówili dosyć dużo gazowców, dosyć dużo sprzętu. No i teraz wypadałoby, żeby Koreańczycy to zerwali, no bo inaczej mogą też zostać wpisani na listę, szczególnie tą amerykańską. A więc przemysł stoczniowy ogólnie było. Tak, no, że Koreańczycy niekoniecznie dostarczą. Oni powiedzieli, że nowych nie będą realizować, ale tak wcześniej zamówiony, stare. A teraz może być problem nawet ze zrealizowaniem starych, się mówi. No, znam kraj, który chętnie by kupił, albo raczej firma z niego by chętnie mogła kupić gazowce. Ogólnie jest problem, Rosjanie będą mieli problem jak gdyby z gazowcami, problem jeżeli chodzi o też firmy, które będą pomagać właśnie przy skroplaniu gazu czy jakichś innych technologiach. Firmy serwisowe, no bo jak masz na Novatek bana, no to jeżeli tam będziesz dla nich świadczył usługi, no to też dostaniesz, tak? Bardzo wydaje się, że te sankcje amerykańskie tych firm, bo są tylko firmy, natomiast no, dosyć ważne firmy wpisane na listę. No mówimy nawet o tym, systemie płatniczym, czyli karty MIR, teoretycznie nie mogą być teraz poza Rosją, bo każdy kraj, który będzie to, że tak powiem, wprowadzi i będzie dopuszczał do obrotu, musi się liczyć z sankcjami wtórnymi, tak? A jeśli 500 dużych firm zostało wciągniętych na listę sankcyjną i one to odczują, no to przykład idący z góry w tym momencie podziała chyba trochę na tych mniejszych w innych krajach, żeby oprzytomnieli. Wiesz co, no zobaczymy, no bo to będzie jak gdyby stopniowo. Teraz mamy tak naprawdę wszyscy czekają co dalej. Ta lista dosyć amerykańska, dosyć mocno się rozszerzyła, ale Amerykanie mówią, że oni cały czas będą ją rozszerzać. No więc to nie jest jak gdyby też koniec. I ona dynamicznie może się teoretycznie zmniejszać, zwiększać, no ale raczej zmniejszać to się nie będzie. Duże prawdopodobieństwo, że będzie się zwiększać. Firmy chińskie wprowadzone i to jest ta nowość, już Chińczycy powiedzieli, że to jest, że to bardzo nieładnie i że tak się nie robi. No ale na tym się tak naprawdę skończyło, bo żadnych kontrsankcji Chińczycy nie zamierzają wprowadzić, tylko zaczęli płakać, że to jest takie nierówne traktowanie. Firmy tureckie, nawet firma z Tajlandii się pojawiła, ze Sri Lanki, no różne ciekawe regiony. Jeżeli to będzie tak utrzymywane, a taki zamysł może być, szczególnie, że krajom jest łatwiej się dogadać i to jest bardziej jakieś takie mniej, wydaje się, że to jest łatwiejsze wprowadzanie sankcji na konkretne firmy i osoby, no bo wprowadzamy na jakąś firmę, nie na sektor, nie? No a potem się okazuje, że w przypadku Rosji to jest na sektor, nie? No bo tam mamy, 2-3 firmy. Dominację i monopol i co z tego, że możesz, nie wiem, tak, jakieś rzeczy tam dostarczać, czy ale nie możesz tym najważniejszym graczom, no to... Ale łatwiej jest to przepchnąć, widać w Unii Europejskiej, nawet w Stanach Zjednoczonych, żeby tą listę rozbudowywać i to może być też kierunek, tak, czyli te następne sankcje niekoniecznie będą, że będziemy zakazywać, nie wiem, paliwa jądrowego, tylko będziemy na, konkretne firmy wprowadzać, co będzie jak gdyby je wykluczać z rynku. A ambitne bardzo plany, jeżeli chodzi o zastąpienie Rosatomu na rynkach producentów i dostawców paliwa są amerykańskie i unijne. Brytyjczycy. Bo to jest ta firma brytyjsko-niemiecko-holenderska. Unii coś.
nazwa taka na U, plus Amerykanie i jest wsparcie na to. No Amerykanie już wsparcie i Amerykanie. Pierwsze zapowiedzi dla Bułgarii zrobili, Bułgarzy już podpisali z nimi papiery na dostarczanie paliwa właśnie jądrowego w połowie roku, nie? Więc ta rosyjska dyplomacja atomowa dostaje po łapkach od właśnie mniej więcej teraz. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Słuchajcie, zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Zapowiadany jest też 14 pakiet sankcyjny. Co jeszcze? A z takich ciekawostek to Węgry nie podpisały tej wspólnej deklaracji o potępieniu Rosji w rocznicę, odmówiły i nie było. Zaskoczony. Ja nie wiem, naprawdę, ten kraj to mnie jakoś zaskakuje. Jakiś problem z tym mieli. I chyba tak chodziło o taki ukłon, tak, że wiesz, że zgodzili się ale robią taki ukłon wobec Putina, bo oni się pod tym nie podpisują. No, coraz gorzej ta dyplomacja węgierska w mojej opinii wypada. Tak, bo no ale popatrz, jednocześnie sobie. Doszło w końcu do wizyty szwedzkiego premiera Christophersena tanio się z Orbanem. 4 samoloty więcej dla ich sił powietrznych i części zamienne i temat pozamiatany i będzie zgoda, tak? Tak. Tanio się sprzedali za 4 Gripeny. W sumie stare myśliwce, jakby nie patrzeć, tak? Plus części, wiesz, bo tam był taki, że bo problem był, że te chyba, które były, to już większość się nie nadawała, tak? Bo nie miały tych części. Szwedzi mówili, że ciągle jakieś problemy mają i nie mogą tych części dostarczyć, nie? Chyba Szwedzi to zaplanowali. No. I okazuje się, że dostarczyli części ale to ktoś napisał, tak, że ci wataszkowie europejscy, Erdogan się sprzedał drożej, bo tam chyba 40 myśliwców i jeszcze coś, a ten tylko 4, tak? Nie, no to dużo więcej, bo 70 sztuk myśliwców plus modernizacja części. No to więcej, no ale wiesz, że że Erdogan za 70, a ten tylko za 4. No w sumie Węgry jednak są mniejszym krajem i to też pokazuje miejsce, tak, w którym są. Zobaczymy, no bo tutaj wydaje się, że deal jest dopięty i te zapowiedzi są, że no i Szwecja wstąpi do tego NATO. A my sobie, słuchajcie, przechodzimy płynnie do miejsca drugiego. Na miejscu drugim Kiwi i tutaj jeżeli ktoś chciałby więcej na ten temat, w piątek z Mateuszem zrobiliśmy dosyć materiał. Największy system płatniczy w Rosji z 27 milionami aktywnych klientów, z 14 milionami aktywnych portfeli cyfrowych, padł ofiarą czystki banku centralnego. Bank centralny zabrał im licencję bankową. Zostały też zatrzymane terminale, 100 000 terminali, zostały zatrzymane płatności, zostali wyrzuceni z systemu płatności, już nie można płacić, tam było Kiwi Kontakt, a więc tam na kontakcie można było te pieniądze przelewać. No wiele jakichś tam rozwiązań jak na Rosję w miarę nowoczesnych. Jeżeli chodzi o płatności, no tutaj już nie są dostępne, czekamy co dalej, bo w tym momencie ceny giełdowe spółki spadały do czwartku, w piątek oczywiście było wolne, Dzień Mężczyzny, czy tam obrońcy, jak oni tam to zwią. Dzień Obrońcy Ojczyzny. No. Tak, ale u nich to się taki dzień mężczyzny, tak, że tam skarpetki kupujesz, majtki i takie inne rzeczy. Tak, a to zatrzymanie tych terminali oznacza, że co? Fizycznie jakieś służby weszły i zabierały te terminale? Nie, serwery padły. Znaczy serwery zostały zaproblem. Wiesz, terminal działał, ale się z niczym nie połączyłeś, nie? Tak, możesz sobie go przykleić na lodówkę, rozumiem. Tak. No dobrze. Aplikacje mobilne też, nie? To wiesz. Są dwie możliwości. Po pierwsze, kto inny przejmie cały ten system, bo przecież jak jest zbudowany, to aż głupio by było. No właśnie, tak jest. Ciekawe, kto w to wejdzie z jednej mańki. Z drugiej mańki odcięcie tak dużej ilości ludzi od systemu, który nie wymagał zakładania konta bankowego stricte. To jest system płatniczy, wiesz. Tak. Ale to znaczy, że komuś zależy bardzo na tym, żeby zapanować nad pełną informacją o finansach 27 milionów ludzi.
No, będą musieli przejść, wiesz, prawdopodobnie my o tym też dywagowaliśmy, że ktoś za miesiąc będziesz miał nowy system, będzie się nazywał Ruspay, przejmie te wszystkie technologiczne nie wiem, właścicielem będzie tam Graf lub inny bank, znaczy Graf ze Sberbanku, tak, czy VTB, czy jakiś inny bank, czy też może któryś inny oligarcha, no i już będzie ok. Tak pewnie będzie. A że przy okazji część, bo problem jest z odzyskaniem, bo te pieniądze w tych depozytach to nie były gwarantowane. I teraz ty będziesz musiał udowodnić, że miałeś, bo tam jeszcze jest problem, że teraz ty musisz udowodnić, że miałeś, żeby odzyskać. Kiwi się zarzekało, że w 100% były zabezpieczone, co jest jak gdyby moim zdaniem niemożliwe, no bo żaden system płatniczy i bank raczej nie zabezpiecza w 100%, no bo jaki to miałby sens, tak? Posiadać bank i mieć zabezpieczenie 100%. Natomiast tam mają taki też fundusz gwarancyjny, ale te pieniądze nie podlegają pod ten fundusz. Bo nie do końca był to bank, tak? Przynajmniej w części. Bo to akurat była nie część bankowa. No bo tam jeszcze oni robili te bankowe, oni mieli licencję bankową, ale te depozyty jak gdyby się nie to był depozyt elektroniczny, a nie lokata czy rachunek. Bo jak miałeś pieniądze na rachunku ich, czy na lokacie, to tak, ale na tym nie. Ale wiesz co? To trochę wygląda też przy okazji jak taka generalna próba przed ewentualną zamianą depozytów ludności na jakieś obligacje. Patrzą, jak zareaguje 27 milionów ludzi na to, co tam się jeszcze, dzieje. Wiesz, taki problem był, że za pomocą tego Kiwi rozlicza, bo to były jak te nasze te takie systemy przelewowe, nie? Online. No i na przykład za telefon, no to tym płaciłeś, jak abonament telefoniczny. Za gaz, za media, za światło, za czynsz, to najczęściej tym. Że jak na przykład miałeś w banku konto i chciałeś zapłacić, tak nie wiem, online, u nas się tam 2 systemów takich bardziej znanych się używa, nie? No to u nich był jeden to właśnie ten główny. No w tym momencie się to przełoży na poważne zatory finansowe płatnicze w wielu grupach usług powszechnych. Znaczy wiesz co, banki już zaczęły wprowadzać swoje jakieś, tak? Czy jakieś takie firm trzecich, które są ok. No ale to jest, wiesz, proces, tak? Natomiast na jakieś opóźnienie na pewno będziesz miał. No to jest oczywiste, tak? No bo do tej pory płaciłeś tym, teraz nie ma czym, to sobie poczekasz, 2 tygodnie miną, coś tam, no. Tak to może być. Coś pieniędzmi poobraca, część pieniędzy się nie odnajdzie, wszyscy będą No część pieniędzy się nie odnajdzie, wiesz, wyparuje, bo się tam coś nie udało, coś tam serwera się nie udało odzyskać, czy coś innego. No a następny już właściciel, podejrzewam, już będzie inna nazwa, więc nawet ty nie będziesz wiedział, że korzystasz z tej infrastruktury, wiesz, ichniej, nie? Tak. Bo już będzie tamten. A nowy właściciel umyje ręce. Przecież to nie ja. Tak, że on ja to przejąłem komisarycznie, ja nie kupowałem tego. Panie. Nawet może dojść do tego, że wiesz, tam nic nie będziesz musiał robić i nadal to wszystko będzie obsługiwać. Dobra, słuchajcie, przechodzimy już do miejsca pierwszego. Na miejscu pierwszym huta spłynęła Rosjanom. Smutno. Największa. Odpowiadająca za średnio 20% produkcji surówki. Tak, znaczy całość, bo tam było kilka zakładów, natomiast no tak można powiedzieć, że większość robiła. No i bardzo istotna huta, ponieważ oni robili dla wojska. To ja się nie znam. Jest coś takiego jak jakaś stal pancerna, jakieś specjalne stopy dla wojska. To wszystko oni robili, jeżeli chodzi o Rosję. No i chyba nie będą robić, bo co padło? Wydaje się, że znaczy oficjalnie to się nic nie stało. Znaczy najpierw się stało, a potem oni powiedzieli, że się nic nie stało. Zapalił się jeden z warsztatów i co tam było, że tak, około godziny 1 w nocy, 1:40 nastąpił huk na terenie, właśnie, no niestety to się przedostało już do prasy i trudno będzie odkręcić, bo na terenie koksowni. Pożar, no i tu tak śmiesznie, bo oni mówią, pożar był na 2 metrach kwadratowych, został szybko zlokalizowany. Tam były takie, wiesz, te filmiki. Ja bym pożaru takiego 2-metrowego, to bym nie zauważył na takim filmiku, nie wiem jak ty.
Tam się paliło według mnie pół zakładu. Wygląda, że cała koksownia się spaliła. Niestety poszły informacje na Telegram, poszły agregaty, poszła te zbiorniki z wodą i te systemy chłodnicze do tej koksowni. No i koksownia wydaje się, że nie jest do użycia, a więc no nie będzie jak na ile ja się sypać, znam, tak? No bo musisz mieć węgiel, koks, żeby tą stal wyrabiać. Węgiel potrzebujesz, żeby zrobić koks, który jest lepszy do tego niż sam węgiel. No i teraz tak, bateria koksownicza jak ulegnie wygaszeniu, to koszt jej odpalenia na nowo, bo ona musi nie, baterie całe poszły. Znaczy, bo te systemy chłodnicze poszły, a więc nie mogą robić koksu na miejscu. Magazyn cały węgla się spalił, bo się dobrze palił. No to się spalił. Systemy, te agregaty chłodnicze poszły łącznie z tymi zbiornikami na wodę też się to im rozwaliło. Bo tam były jakieś jeszcze zbiorniki. Więc teraz koks ewentualnie ściągać skąd inąd, żeby go do procesu użyć. Zobaczymy, czy to będzie możliwe, albo niestety wielomiesięczne. Tak, ale wydaje się, że też te systemy do spikania tej stali, to tam już ci mówiłem, jakoś tam się nazywa. Powiedzmy tak. W procesie hutniczym występują dwie rzeczy ważne. Produkcja pierwotnego żelaza, czyli żelazo, węgiel, a następnie z tego produkcja dalej już stali. Bo stal to nie jest czyste żelazo, tak? I jeżeli ten proces teraz ulegnie zakłóceniu, fale, no to nie będzie można produkować stali. Obojętnie jaka by ona nie była, czy kiepskiej jakości, czy właśnie pancerna, czy tym podobne jakieś konkretne stopy, no nie będzie jak w tym momencie. Więc szkody są istotne. Ktoś wiedział, w co trafić, ale oczywiście Rosjanie mówią, że wszystkie drony zostały zestrzelone. No, można przyjąć, że bohatersko koksownia przyjęła na siebie wszystko, co mogła, żeby reszta się nie spaliła. No. Znaczy tak, wiesz, no to bo chodzi o tą aglomerację stali, tak, i tego spikania, no to można może jakoś, nie wiem, no ja nie jestem też jakimś tutaj super fachowcem, pewnie być może to jakoś można zastąpić. Natomiast to im padło, no straty wydają się dosyć duże. Na początku zapowiedzieli, pierwszy komunikat był, że remont potrzebują miesiąc, natomiast no tu są też takie informacje, że być może grozi im wygaszenie, tak? To by była już zupełnie tragedia. Pewnie zrobią wszystko, żeby do tego nie doprowadzić, natomiast wydaje się, że wielomiesięczny remont, no i tak naprawdę ratowanie tego pieca, tych pieców, żeby ich nie wychłodzić, nie? No więc nie wiem, czy oni będą. Ale generalnie to jest ściągać, to nie wiem. Tak, nie wiem. To wszystko to jest duży połączony kompleks. Jeżeli tam trzy drony, stalownie i tak dalej. Jak gdyby ze zdjęć tych pożarowych wygląda, że 3 drony uderzyły. Świadkowie mówią o 2, nie, że były 2 takie eksplozje, natomiast no w 3 jak gdyby punktach się paliło, nie? Tak z grubsza, tak mniej więcej to wygląda. Duży problem, bo tak jak mówię, to była huta najważniejsza, jeżeli chodzi o te dostawy wojskowe. To oczywiście nie, żeby ktoś też zrozumiał, to nie jest tak, że za miesiąc wszystko w Rosji stanie, bo się huta im, tak, potrzebuje remontu, ale skutki dla gospodarki dosyć mogą być poważne. To też nie jest tak, że bo mają jeszcze 3 inne huty, tak, no ale te inne będą musiały teraz robić za tą 4, tak. A zwiększenie tempa i obciążenie maszyn już mocno wyeksploatowanych grozi czym? Większą częstotliwością awarii w tamtych. Proste. Tak, ale natomiast widzimy jedną rzecz, że zobacz tak, do tej pory rafinerie, tak, porty, tak. No i teraz co? Huty stali, za moment jakieś następne zakłady istotne ze względu właśnie produkcji wojskowej. Tak, już były takie związane z elektroniką. I teraz wiesz, tak, ale będzie moim zdaniem więcej, bo Zachód będzie dostarczał więcej, B, Rosję gubi głębia. Nie są w stanie upilnować tak wielkiego obszaru. To jest za duży obszar, tak? Czym oni, tak? No bo teraz przy każdym, słuchajcie, zakładzie, jakimś przemysłowym, który robi dla wojska, ich są setki,
jak nie tysiące, to co, trzeba by postawić baterie, tak? Opelotkę, systemy antydronowe, no. A oni to mają rozproszone, tak? To nie jest tak, jak wam się wmawia, że coś jest tam za Uralem i oni robią. Większość przemysłu w Rosji jest w części europejskiej. Mamy jeden ten uralski okręg, tak? Tam jak mamy tam mamy Omsk, a tak naprawdę dalej to już nic nie mamy, nie? Większość jak gdyby tych zakładów, pamiętajcie, że jest w tej części europejskiej, nie? A więc wbrew temu co nam próbuje się też czasami mówić, że oni gdzieś mają jakieś tajemne zakłady, to tych tajemnych zakładów nie mają, bo wszystkie zakłady, które były, to albo zostały sprywatyzowane, albo zostały zamknięte po upadku Związku Sowieckiego. Ja nie wiem, czy oni cokolwiek wybudowali za Rosji. Jakoś nie kojarzę żadnej dużej inwestycji, jeżeli chodzi o ten przemysł ciężki i ten... To w obszarze przetwórstwa niklu i miedzi coś robili. No może, ale to naprawdę jakieś nieduże, tak? A więc tam nie ma jakichś... A też nie ma zapowiedzi nawet, żeby teraz jakieś nowe fabryki tworzyli, tak? I teraz, żeby cokolwiek móc zwiększyć te moce, no to trzeba po prostu te nowe fabryki wybudować. Takich zapowiedzi nie ma i nie będzie. Bo za co? No długo jeszcze nie będzie, bo nie ma za co. Dokładnie. Za co? Ludzi, no bo to też jest tak, takie inwestycje, wiesz, raz, że kapitał potrzebujesz, ten kapeksowy, dwa, no musisz też mieć jakichś tutaj specjalistów, którzy to wszystko ci przygotują. No chyba, że Chińczycy zaczną im produkować w którymś momencie, bo oni akurat mają możliwości, a jeżeli chodzi o stal, to są mistrzami świata, tak, w produkcji stali. Tak. Natomiast jakoś nic nie słychać, tak, żeby tutaj jakaś współpraca. Ja zakładam, że w najbliższym czasie Ukraińcy zaczną jeszcze przyglądać się bardzo mocno firmom branży chemicznej, bo to zarówno chodzi o materiały miotające, czyli materiały wybuchowe różnego rodzaju, do produkcji materiałów wybuchowych te rzeczy i jeżeli tylko są takie sprawy w zasięgu około 1000 kilometrów od granic ukraińskich, uważam, że w chwili obecnej są bardzo wysoko na liście priorytetów ukraińskich. I bardzo tak, a więc z grubsza większość, tak myślę 80-90% celów jest w zasięgu ukraińskich dronów. Ja bym tak szacował. Tylko jest ruletka co, kiedy i jak. Czy trafi, bo nie zawsze na przykład jest tak, że ten dron trafia. Czasami on jest zestrzelony, tak? Mieliśmy sytuację z tą, mówiłem, rafinerią w Jarosławiu, na przykład dron spadł, nie został zestrzelony, ale w złym miejscu i nie wyrządził szkód, tak jakichś większych, nie? Tak. A więc takie przypadki też będą, nie? I one oczywiście nie są opisywane, albo mało są opisywane przez stronę rosyjską, no bo tam się nic nie stało. Dwa, nie są po stronie ukraińskiej, no bo nie wyrządzili szkody, no to nie ma się czym chwalić zbytnio. Ale co do zasady, wiesz co? Zastanawia mnie brak takiej rosyjskiej akcji typowej dla nich na takie rocznice, jakiegoś spektakularnego ataku. Ani nie wiadomo, no robią. Poleciało. Dopiero teraz próbują, ale skuteczność jest niewielka. Tym razem OPL ukraińska zestrzeliwuje większość tego, co odpalili Rosjanie. Robią. Natomiast i wiesz, Ukraińcy, powiedziałbym, że uczcili tą rocznicę całkiem mocno, zrzucając te samoloty. Plus ta... No wiesz, zobaczymy, mamy te irańskie rakiety balistyczne. To może być też taki, nie chcę powiedzieć, że game changer dla Rosjan, ale duże wzmocnienie. Zobaczymy, czy zostaną, wszystko wskazuje, że zostaną dostarczone. No i to też będzie wyzwanie, tak? No bo tam się mówi o 300-400 tych rakietach irańskich. Pociskach docelowo, tak. No ale tu ja też upatruję dużej szansy dla patriotów amerykańskich, żeby sprawdziły, jak sobie mogą radzić z tego typu. Tak, ale wiesz, to też jak gdyby wyczerpuje... Tak. Ale pojawiło się ale. Pociski, tak. Co najmniej 3 zestawy dodatkowe już trafiły z systemów NASAMS z Norwegii, a łącznie miało być ich 10, a będzie więcej. Czyli kilkanaście zestawów tego, co pozwala trochę inaczej wykonywać ruchy tymi patriotami, bo NASAMSy bronią tego, co dotychczas musiały bronić patrioty. I tutaj trochę się sytuacja ilościowo-jakościowa
być może u Ukraińców poprawia, ale to jeszcze będziemy obserwować, bo to jest proces też. No tak, no mówimy o tam kilku rzeczach, tak? Mamy też te gepardy, akurat one się sprawdzają. No, tak wyśmiewane kiedyś, że po co, tak? No, jak widzimy na drony, nic lepszego często nie trzeba, bo szczególnie te szachedy czy inne, no one dosyć wolno, łatwy cel, można z działkiem faktycznie zestrzelić, a nie trzeba jakichś drogich systemów, tak? I Zgadza drogich się. jednak rakiet, nie? A więc no tu wszystko jest potrzebne, tak? Jeżeli chodzi o Ukrainę, a zobacz, a Rosjanie czegoś takiego nie mają, tak? Mają tylko te swoje, wiesz, systemy opelotkowe, dużo mają tej amunicji, ale nie mogą wszędzie po prostu położyć tej opelotki, no bo to się To nie da. znaczy, Rosjanie muszą teraz zrobić jedną rzecz, muszą wyjąć część rzeczy tej najniższego szczebla obrony przeciwlotniczej z jednostek wojskowych, te Szyłki, Tunguski i tym podobne, z działkami 23 i 30 mm, żeby broniły przed takimi rzeczami, musieliby je zabrać z jednostek, Tak, czyli z jednostek, no bo wojsk. nawet taka szyłka by coś mogła Właśnie, tego drona przecież zestrzelić w tak, sumie, nie? mogłaby, tylko No. że one są w brygadach wojsk operacyjnych. I teraz pozbawienie ich tego oznacza, że drony na polu walki będą groźniejsze dla Rosjan. Mm. I tu jest dylemat. Nawet Rosjanie nie mają tyle tego typu sprzętu, żeby dać go wszędzie, gdzie by chcieli. No, zgadza się. No to w takim I to by razie, było. słuchajcie, zakończyliśmy Tak, dzisiejsze zestawienie. Mam nadzieję, że się podobało, że spędziliście miło z nami czas. Ja dziękuję, dokładnie tak. Maćku. Dziękuję Ja również Tobie. dziękuję serdecznie i życzymy wszystkim przyjemnego wieczoru niedzielnego i pozytywnego rozruchu tygodnia przyszłego. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiamy, cześć.